Polska to kraj emigrantów? To jak powiedzieć, że bigos to tylko kapusta? Owszem, Polacy przez wieki zwiewali z kraju szybciej, niż ceny w Biedronce gonią pensje. Ale uwaga, zwrot akcji. Polska to teraz także magnes dla tych, którzy szukają nowego domu, pracy albo chociaż przyzwoitej kawy. To nieckliwa opowieść o gościnności, to jazda bez trzymanki przez stulecia, gdzie historia, statystyki i pierogi mieszają się z globalnym vibe'em. Wsiadaj, bo to będzie podróż pełna ironii, roboty, wódki i sałatki, która smakuje jak XXI wiek, trochę ostro, trochę chaotycznie, ale z jajem. Dawno temu, gdy Polska była bardziej marzeniem niż krajem, Polacy pakowali walizki i dawali nogę, gdzie się dało. Rozbiory, powstania, wojny w XIX wieku i na początku XX Polacy zasiedlali świat szybciej, niż żubrówka znika na imprezie. Historycy szacują, że w latach 1870–1914 z ziem polskich czmychnęło ponad 3,5 miliona ludzi. Chicago stało się drugim Krakowem. Do dziś znajdziesz tam pierogarnie, sklepy z kiełbasą i salony ukrysi, włosy i paznokcie, gdzie polszczyzna miesza się z angielskim, a pierogi z ketchupem to już nie grzech. W Brazylii? Są wioski, gdzie pierogi to lokalny hit, a w Argentynie Polacy zakładali farmy, zanim jeszcze tango stało się modne. W XIX wieku emigracja była jak narodowy sport. Po powstaniu styczniowym w 1863 roku tysiące Polaków wylądowało na Syberii. Nie z wyboru, rzecz jasna. Zaborcy wysyłali buntowników na wczasia spaziti mozodawi w czasy, w tajdze, a ci, którzy mogli, uciekali na zachód. W XX wieku, po 2 wojnach i w cieniu PRL-u, fala emigracji nie ustała. W latach 80. XX wieku, gdy Solidarność dawała systemowi psztyczka w nos, blisko 1 milion Polaków powiedziało do widzenia i ruszyło w świat, do Londynu, Toronto, Sydney. Nieśli ze sobą słoiki z bigosem i marzenia o lepszym jutrze. A teraz? Totalny plot twist. Od 2014 roku Polska stała się krajem, gdzie ludzie przyjeżdżają, a nie tylko z niego uciekają. Według danych ZUS-u z 2023 roku w Polsce legalnie zasuwa ponad 1 milion cudzoziemców. Ukraińcy to numer 1, ponad 700 000 ludzi. Ale zaraz za nimi idą Białorusini, Gruzini, Hindusi, Nepalczycy, Wietnamczycy, a nawet Filipińczycy. Polska z eksportera ludzi stała się ich importerem. To jak zamiana syrenki na Teslę. Niby luksus, ale czasem nie ogarniasz, gdzie jest ładowarka. W czasach PRL-u Polacy budowali metro w Paryżu, układali cegły w Londynie i malowali płoty w Chicago. Byli siłą roboczą, która napędzała Zachód, a w Polsce zostawiali tylko tęsknotę i listy. Cóż, historia lubi płatać figle. Dziś to cudzoziemcy wylewają beton pod nasze osiedla, montują okna i rozwożą pizzę w tempie godnym Formuły 1. Raport NBP z 2022 roku mówi wprost: ponad 70% Ukraińców w Polsce haruje w budownictwie, transporcie albo produkcji. W Warszawie, Wrocławiu czy Gdańsku akcentów jest więcej niż filtrów na Instagramie. Na budowach słychać ukraiński, w magazynach rosyjski, a w taksówkach opowieści w 5 językach. Ale nie myśl, że to tylko praca na budowie. W korporacjach w warszawskich Mordorach i krakowskich biurowcach słychać angielski, hindi, a nawet tamil. Programiści z Indii klepią kod szybciej niż ty skrolujesz TikToka, a Białorusini ogarniają Excela, jakby to był ich język ojczysty. Cudzoziemcy zakładają też własne biznesy, od food trucków z gruzińskim chaczapuri, przez wietnamskie knajpy z pho, po startupy IT, które robią apki, zanim zdążysz powiedzieć pierogi z mięsem. W 2023 roku cudzoziemcy założyli w Polsce ponad 5000 firm. To nie są pierdoły. Oni zmieniają gospodarkę,
jakby grali w SimCity na poziomie pro. W 2022 roku ich wkład w PKB to blisko 2%. Niby mało, ale to miliardy złotych. Bez nich polska gospodarka byłaby jak żuk bez paliwa. Niby stoi, ale nigdzie nie jedzie. A podziękowania? Cóż, czasem zapominamy o dziękuję. Historyczny rzut oka? W XVI wieku to Polacy byli tanią siłą roboczą dla Europy. Budowali kanały w Holandii, pracowali na polach we Francji, a w Rzeczypospolitej sprowadzano Niemców i Holendrów, żeby osuszali bagna na Żuławach. Nawet wtedy światowy miks ludzi napędzał gospodarkę. Dziś role się odwróciły, ale mechanizm ten sam. Praca cudzoziemców to koło zamachowe, bez którego Polska stałaby w miejscu. Rzeczpospolita obojga narodów w XVI i XVII wieku to był taki Burning Man Europy. Polacy, Litwini, Rusini, Żydzi, Tatarzy, Ormianie, Niemcy, każdy miał tu swój kawałek sceny. W Sejmie tłumacze zasuwali, bo posłowie gadali w różnych językach. Synagogi stały obok cerkwi, a w Wilnie czy Lwowie meczety nikogo nie dziwiły. Europa Zachodnia w tym czasie paliła heretyków na stosach, a Polska? No, mieliśmy swoje dramaty, jak kozackie bunty czy religijne spory, ale generalnie dawaliśmy radę żyć razem. To był multikulti vibe, zanim to w ogóle stało się modne. W XVI wieku Polska była jak hipsterska knajpa, gdzie każdy mógł być sobą, byle nie rozlewał wódki. Szybki skok do XVIII wieku, po rozbiorach, ten piękny miks zaczął się sypać. Zaborcy próbowali uśrednić ludzi. Germanizacja, rusyfikacja, czasem polonizacja. Efekt? Bunt, chaos i zero zgody. Ale nawet wtedy Polacy, Żydzi czy Ukraińcy trzymali się swoich tradycji, tworząc podziemne sieci kultury, trochę jak hip-hop w PRL-u. A dziś? Wracamy do korzeni. W szkołach uczą się dzieci z ponad 60 krajów, od Ukrainy po Syrię, od Indii po Brazylię. Na ulicach Krakowa czy Warszawy knajpy serwują wietnamskie pihao, gruzińskie chinkali i meksykańskie tacos. Festiwale wielokulturowe, jak ten w Gdańsku, to jak Woodstock dla fanów globalnych smaków. Ale nie oszukujmy się, to nie jest sielanka. W 2023 roku GAS zanotował 12% wzrostu liczby cudzoziemców. To oznacza, że musimy się nauczyć żyć razem, a nie zaczynać rozmowę od czemu nie mówisz po polsku. Historia mówi, dogadywaliście się w XVI wieku, to i teraz dacie radę. Ale trzeba chcieć. Demografia w Polsce to temat, przy którym nawet optymiści robią minę, jakby zjedli pieroga z zeszłego roku. Współczynnik dzietności w 2023 roku 1,26. Czyli w skrócie rodzi się mniej dzieci niż memów o drożyźnie. Społeczeństwo się starzeje, a za 20 lat możemy mieć o 3 miliony mniej ludzi w wieku produkcyjnym. Co to oznacza? Że bez rąk do pracy fabryki staną, szpitale opustoszeją, a twoja latte o 8 rano pozostanie tylko marzeniem. Imigranci to dla Polski jak peleryna Supermana. Bez nich nie ma ani wzrostu PKB, ani składek na ZUS, ani nowych bloków w Wilanowie. Narodowy Bank Polski szacuje, że w 2022 roku cudzoziemcy wpłacili do systemu ubezpieczeń społecznych ponad 10 miliardów złotych. To kasa, która trzyma emerytury i szpitale na chodzie. W opiece zdrowotnej Ukraińcy, Filipińczycy i Białorusini pracują jako pielęgniarki, lekarze, opiekunowie. Ratują sytuację, bo polscy specjaliści często już dawno są w Londynie. Historyczny kontekst. W XVII wieku husaria nie wygrałaby bez wsparcia Tatarów i Węgrów. Dziś rolę grają Hindusi, Nepalczycy i Ukraińcy z umową zlecenie. I nie, to nie żart. To nasza nowa husaria, tylko zamiast koni mają Ubera i betoniarki. A propos historii, w XIX wieku Polska traciła ludzi przez emigrację i wojny. Zaborcy wyganiali,
a bieda pchała ludzi za ocean. Teraz role się odwróciły, ale problem ten sam. Bez ludzi gospodarka leży. W 2004 roku, po wejściu do UE, Polska zaczęła przyciągać pierwszych imigrantów z Zachodu, głównie z Ukrainy. Po 2014 roku, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, ten trend eksplodował. Bez imigrantów Polska byłaby jak karczma bez wódki. Niby działa, ale coś nie gra. Integracja to nie jest bajka o krasnoludkach. Historia pokazuje, że próby uśredniania ludzi, germanizacja, rusyfikacja, polonizacja kończyły się dramatem. W Rzeczypospolitej, obojga narodów w XVI wieku, każdy mógł być sobą. Żydzi mieli synagogi, Tatarzy meczety, a Ormianie swoje kościoły. I to działało, bo nikt nikogo nie zmuszał, by mówił w jednym języku albo jadł tylko schabowego. Gdy w XVIII wieku zaborcy próbowali to zmienić, efektem były bunty i podziemna kultura, coś jak punk rock w PRL-u. Dziś stoimy przed tym samym wyzwaniem. Jak sprawić, by imigranci czuli się w Polsce jak u siebie, bez zmuszania ich do bycia bardziej polskimi niż bigos? W 2022 roku Polska przyjęła najwięcej uchodźców w Europie, głównie z Ukrainy. Polacy otworzyli domy, serca i portfele. Wolontariusze zasuwali jak na Red Bullu, a zbiórki szły jak ciepłe bułeczki. Ale emocje opadły i co? Widać, że potrzebujemy systemu, a nie tylko zrywów. Szkoły muszą przestać zostawiać obcojęzyczne dzieci w kącie. Raport Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej z 2023 roku mówi, że tylko 30% dzieci imigrantów czuje się w pełni zaakceptowanych. Prawo pracy? Musi chronić wszystkich, nie tylko tych z PESEL-em. Kultura? Powinna mówić, masz inne tradycje? Daj znać, brzmi ciekawie. Historyczny rzut oka? W XVI wieku Polska była mistrzem integracji. Żydzi handlowali w Krakowie, Tatarzy walczyli w husarii, a Ormianie robili najlepsze dywany. Nawet w trudnych czasach, jak w XIX wieku pod zaborami, mniejszości trzymały się razem, tworząc podziemne szkoły i gazety. Dziś w Gdańsku czy Wrocławiu są programy integracyjne, kursy języka, warsztaty, kluby międzykulturowe. Ale to wciąż za mało. Integracja to maraton, a my dopiero zakładamy buty. Polska to nie bajka z morałem. To serial na Netflixie, z dramatem, komedią i cliffhangerami, które trzymają w napięciu. Od wielkiej emigracji w XIX wieku, przez wielokulturową Rzeczpospolitą, po dzisiejszy tygiel kultur, Polska zawsze była miejscem, gdzie krzyżują się drogi. Dziś to nie tylko kraj dla Polaków. To scena, gdzie Ukraińcy budują mosty, Hindusi piszą kod, Gruzini pieką chleb, a Wietnamczycy gotują pech ho, które smakuje jak niebo. I wiesz co? To dopiero początek. Polska XXI wieku to kraj, który uczy się być domem dla wszystkich. Demografia nas goni, systemy kuleją, a stereotypy czasem wychodzą z szafy jak zombie. Ale mamy szansę. Historia pokazuje, że potrafimy być otwarci, od Rzeczypospolitej obojga narodów, po falę solidarności z uchodźcami. Pytanie brzmi, czy zamienimy tę otwartość w coś trwałego? Czy Polska będzie miejscem, gdzie każdy znajdzie swój kawałek stołu i może nawet porcję bigosu? To zależy od nas, więc bierzmy się do roboty, bo świat już tu jest i nie zamierza czekać na napisy.